Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Nokii 300. Bardzo szybki demontaż. Ściągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM jeśli jest i podwadzamy naszą przednią obudowę takim plastikowym narzędziem bądź innym plastikowym cienkim. Od samego dołu z jednej strony przesuwamy po całej długości i z drugiej strony przesuwamy po całej długości. I wyciągamy naszą przednią obudowę. Następnie odkręcamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. Są to śrubki gwiazdkowe. Odkręcamy je. I zostały nam jeszcze dwie śrubki. I ostatnia śrubka. Wyciągamy wszystkie śrubki. I teraz zajmujemy się wymontowaniem tego całego podzespołu z naszego korpusu. Całej tej wnętrzności. Z jednej i z drugiej strony podwadzamy i wyciągamy naszą całą płytę główną. I teraz została nam jeszcze tutaj osłonka na płytę główną. Podwadzamy ją. Ona jest razem z nalepką e-mail. Ona jest po to, by osłaniać tutaj nasze podzespoły, układy scalone na płycie głównej. I tu widzimy jeszcze, mamy połączenie wyświetlacza z tą całą ramką też z klawiaturą numeryczno-funkcyjną. Tu sobie podwadzamy tu w miejscu wyświetlacza i to nam praktycznie samo wszystko odchodzi, więc to nie jest takie trudne. Już tego Wam nie będę pokazywał. Tu na korpusie widzimy taki scalony układ, zasięg wraz z głośniczkiem. Następnie widzimy mikrofonek, kostka mikrofonu, kostka ładowania i kostka wibracji. Teraz zajmiemy się ponownym demontażem w odwrotnej kolejności. Zakładam naszą ochronną blaszkę. Następnie naszą całą płytę wraz z wyświetlaczem i klawiaturą zakładamy tutaj na bolce. By nam wszystko idealnie przylegało. Następnie przekręcamy nasze 6 śrubek. I musimy je przykręcać na krzyż. Jakkolwiek to zrobimy, na pewno nam idealnie je spasuje, dlatego że specjalnie właśnie stworzono pod to właśnie te haki, żeby nałożyć na hak i wtedy nam się wszystko idealnie spasuje. I została nam jeszcze jedna śrubka, gdzieś mi wyleciała. Sobie poszukamy ją. O. Śrubka już jest znaleziona. Przykręcamy sobie śrubkę. Zostało nam jedynie jeszcze przetrzeć nasz wyświetlacz z ewentualnych naszych odcisków palców i brudów. Przecieramy sobie nasz wyświetlacz. I zakładamy naszą klawiaturkę numeryczno-funkcyjną i przednią obudowę. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze, czy telefon nam się prawidłowo uruchomi. Telefon nam się prawidłowo uruchamia. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Jeśli przydacie w domu tego typu narzędzia, jeśli chcielibyście naprawić taki stary telefonik we własnym zakresie, to naprawdę polecam. Takie narzędzia kosztują
groszowe sprawy na sklepowych tam w internecie, w sklepach. Także polecam. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na inne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola, Siemensu i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Cześć!